Witam. Pytanie wpadło co do Plutona. Jak się zachowuje Pluton? Pluton był chyba 16 lat, jeżeli się nie mylę, w Koziorożcu. Teraz nie wiem, ile będzie. Nie sprawdzałem po prostu. Dlaczego? Dlatego, że mam jeszcze czas troszeczkę ale odpowiem na to pytanie. Co robi Pluton? To, co napisała osoba tutaj, że właśnie niesie się te kamienie i w plecaczku i nie tylko kamienie. I teraz chciałbym wytłumaczyć tutaj podstawową rzecz. Pluton jest w tym miejscu, czyli znak Koziorożca przeszedł. I w opozycji znak Raka. W kwadraturze wagę i barana. Czyli te 4 znaki miały najtrudniej. Czy Pluton jest trudny? Nie, Pluton jest jedną z łatwiejszych planet, jeżeli poddamy się działaniu Plutona. Ale ze względu na to, że jest to nie do wiary, nie chcemy dać i stawiamy sobie opór, zaznaczam sobie, to wtedy zaczyna być po prostu zwyczajna tragedia. Pluton jest niemiłosierny. Niszczy kompletnie wszystko. Jeżeli znamy astrologię, wtedy nie dziwimy się, że wszystko wokół nas po prostu ginie, pali się. To jest właśnie ta wyższość znania królewskiej wiedzy i sformowania w sobie tego hartu ducha, ponieważ bez Plutona nic nam się też nie uda. Pluton jest jedyną planetą, która może w nas coś zmienić. Jeżeli astrolog mówi, że Pluton jest niebezpieczny, jest niebezpieczny, ale przecież po co? Mamy świadomość, mamy tak zwaną wolę, którą musimy wykorzystać, tą wolną wolę, po to, żeby się uchronić. Instynkt, mnóstwo rzeczy mamy, mechanizmów, które nam Stwórca dał, po to, żebyśmy mogli z tym Plutonem dać sobie radę, a przede wszystkim, tak jak teraz, ten Pluton, który teraz wejdzie do znaku Wodnika, on będzie przez jakiś czas, wchodzi w retrogradację i znowuż wkracza do Koziorożca. I dopiero jak wejdzie z powrotem do Koziorożca, wtedy pokaże swoją klasę. A tutaj będzie maleńki dzwoneczek. Co się stanie, jak będzie to wyglądać i o co tu chodzi. Też dlatego te działania, które są tak szalenie obecnie modne, straszenie nas pewnymi rzeczami, przede wszystkim tym krajem spod Wodnika i tym Plutonem, bo faktycznie Pluton najbardziej dotyka tego 1939 roku. To jest rzeczywistość, ale o tym będziemy mówić później. Teraz, gdzie jest najmocniej? Czy Koziorożec odczuł? Był w koniunkcji. Rak był w opozycji. Te 2 znaki nie miały aż tak mocnego przejścia. Faktem, że rak miał ciężko, ale najtrudniej miały barany i wagi. Tutaj dotykał ten Pluton bardzo istotnych rzeczy. Tylko teraz zastanówmy się, czy opłacało nam się, czy się nam nie opłacało. Czy te znaki, które wymieniłem, czy one w rzeczywistości otrzymały jakby dar zrozumienia tego Plutonu. I ten Pluton dopiero teraz będzie uaktywniał te osoby w działaniach, czy też nie. Teraz popatrzmy sobie na ten nasz kraj. Nasz kraj ma Plutona blisko ascendentu w 12 sektorze. Czy mamy jakieś kłopoty? Mamy. Kwestia jakie? Wiemy jakie. Właśnie te z Koziorożcem, z parlamentem. Teraz co będzie, jak będzie do Wodnika? Właśnie wszyscy się śpieszą po to, żeby wygrać z tym. Zobaczcie, jakie strajki są w Niemczech, jak zachowuje się Francja, jak zachowuje się Anglia, jak zachowują się Stany Zjednoczone. Zwróćcie uwagę na to wszystko i skumulujcie to wszystko do siebie. Tylko nie na zasadzie takiej, że Stany Zjednoczone to mnie nie interesują, tylko wyciągnąć tą esencję
To jest dokładnie, przychodzi komornik i leży wyciśnięta cytryna, a on jeszcze potrafi wycisnąć jeszcze jedną kropelkę i tylko komornik potrafi zrobić taką rzecz. Tutaj to ten kawał troszeczkę inaczej brzmiał, ale wiecie, o co chodzi. I teraz prawda jest taka, że osoby, które się rodzą w tych znakach, mogą nigdy w życiu nie dotknąć Plutona. Mogły nigdy. Dlaczego? Dlatego, że biorą jeszcze inne aktywa, albo jest zabezpieczony czy ten Pluton w różny sposób, czy też ten Pluton w ogóle nie istnieje w tym horoskopie. Może tak być. Czy nie ma tego Plutona? Jest, tylko jest tak ustawiony, że nawet jeżeli są aspekty, nic się nie dzieje. Także proszę się nie martwić tutaj, ale jedna rzecz, że jeżeli świat buntuje się przeciwko tobie, to ty poddaj się temu. Naucz się być ikarem, tylko nie bądź tak doskonały, że każesz wznieść się jak najwyżej, bo wtedy to słońce naprawdę odlepi te pióreczka i runiesz na skały, czy też do wody, czy obojętnie gdzie i będziesz potem narzekać. Tutaj trzeba podjąć bardzo poważne decyzje. Decyzje, które są, znaki te, które już wymieniłem, ale mamy tutaj te znaki, które są przed, czyli dokładnie wodnik, byk, lew i skorpion. To znaki, te, które są obrysowane. Te znaki będą właśnie teraz pod reżimem właśnie Plutona. I teraz macie świetną okazję do obserwowania siebie, obserwowania zewnętrza, jak to zewnętrze będzie wyglądać. Jak te znaki odczują tego Plutona. Tylko pamiętajcie, że jeżeli przejdzie ten Pluton, ten po retrogradacji, to będzie koniec tego roku, to co pamiętam, ale o tym będziemy jeszcze mówić, zaznaczam, będziemy mówić o tym, ale tutaj już możecie sobie w pamięci uzmysłowić to, co powiedziałem, to wówczas właśnie ten dzwoneczek już zagra, już będziecie wiedzieć, w jakiej dziedzinie was dotknie i czy czasami nie warto z tego skorzystać, żeby wskoczyć na tego konia, tego rumaka i ruszyć do przodu. Bo to jest jedyna okazja, kiedy zewnętrze chce ciebie nie zniszczyć. Nie można powiedzieć, że zniszczyć. Planety nie niszczą, my sami siebie niszczymy. Ale wykorzystać tą energię do swoich celów. Fakt. To nie jest wtedy, kiedy my myślimy, tylko kiedy rozmawiamy, kiedy jest burza mózgów, kiedy rozmawiamy z innymi osobami. Najlepiej rozmawiać, ja wiem, czy z astrologiem, ze mną proszę bardzo. Nie wiem, jak inni astrolodzy, bo bardzo często astrolodzy, jak słyszą o Plutonie, zresztą ja mam tych kolegów i dlatego mam nadzieję, że z nimi poprowadzę tutaj te wykłady i będziemy rozmawiać i będziemy te różnice pomiędzy działaniami tymi plutonicznymi, które są nieodwracalne w sumie, bo jest to, zresztą powiem wam tak, jak moim uczniom mówię, Hiroshima i Nagasaki. To jest właśnie działanie Plutona. To jest bardzo silne działanie. I teraz tak, z XVIII albo XIV wieku przeszli do XXIII czy XX jeszcze dalej, bo jesteśmy w XXI, a oni są jeszcze dalej. I ta technologia, którą oni mają, my jeszcze daleko od tej technologii, począwszy od łazienki, skończywszy na telewizorach, czy na jakichś innych formach użytkowych, które ułatwiają życie. I teraz zwróćcie uwagę, jak Japonia podchodzi do pewnych działań, które są w obronie na przykład chociażby ludzkiego życia. I
to jest najważniejsze, że Japonia nie poddaje się takiemu reżimowi jak na przykład chociażby ten rak, czy jeszcze jakieś. I dlatego też te państwa, które tutaj wymieniłem, które będą teraz, czyli wodnik, byk, czyli Polska, lew, to jest między innymi Francja, i skorpion, to jest Szwajcaria. Szwecja. Dlatego też Szwecja się tak szalenie boi. To jest właśnie to, czego się boi. No właśnie się boi wodnika, kwadratury wodnika. I teraz, czy będzie to realizowane? Trudno powiedzieć. Ja temu jeszcze nie rozrysowałem, jeszcze nie przyglądałem się temu. Ja tylko zaznaczam. I patrzcie na to poprzez pryzmat szkiełka i mądrości, bo inaczej wpadniecie w jakąś sytuację. A ta odpowiedź, dzięki wielkie za ten temat, bo czy ważny? Nie wiem. Dla mnie jest to proza mojego zawodu. Jest to dla mnie, kiedy ja widzę takie działania, to się bardzo cieszę, bo mogę coś z tym zrobić. Inaczej nic nie zrobię. Teraz, jeżeli ktoś nie ma umiejętności patrzenia w kosmogram, to tylko narozrabia. To tylko zrobi kłopot. W rzeczywistości trzeba zakończyć już tę rozmowę. Akurat tutaj pewne rzeczy się zadziały. I życzę powodzenia. Przecież zawsze jest telefon do mnie, zawsze tutaj gdzieś można znaleźć. Zresztą napiszę tutaj na górze. Jeżeli jest jakiś problem, proszę dzwonić, kontakt jest. W Offsetce będziemy to robić na żywo. W Offsetce będziemy rozmawiać na żywo i będziemy właśnie dyskutować o takich tematach, które będą dużo łatwiej przyjmowane przez Państwa. A tutaj bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za ten temat. Troszeczkę przed orkiestrę, ale no cóż, czasami tak trzeba. Do zobaczenia. I z Bogiem. I powodzenia. Pluton już przeszedł. A jeżeli coś namieszał, to co powiedziałem jest najważniejsze, że nie każdego dotyka, mimo że Pluton jest w tym znaku, czy przechodzi. Nie zawsze tak jest. Jeszcze raz. Powodzenia i do zobaczenia. Z Bogiem.